Właściwie to po literaturze malarstwo jest drugą moją pasją życiową. Sama go nie uprawiam, kiedyś nawet uczyłam się trochę malowania u takiego profesora w Lublinie, ale potem to porzuciłam, podobnie jak mój brat Edward, który przeszedł na fotografikę, ja z kolei przeszłam na literaturę. Otóż już tam w Lublinie była taka grupa malarzy, z którymi głównie poprzez mojego brata się stykałam. A potem właściwie taka nieustająca pogoń za dobrymi obrazami, która się wyraziła w ciągu znaczy w wielu podróżach. Muszę powiedzieć, że najpierw uważam, że trzeba poznać miasto, do którego się przyjeżdża i jego mieszkańców, zorientować się w obyczaju, bo to jest fantastycznie ciekawe. No ale już drugi krok to jest na pewno do zbiorów sztuki. Także muszę powiedzieć, że we wszystkich miejscach, gdzie mieszkałam, myślę także o Ameryce, o Waszyngtonie, gdzie są przecież wspaniałe muzea, i także o Nowym Jorku, gdzie można powtórzyć to samo. Naprawdę tam trudno obrócić, żeby wszędzie zajść, a już o tym, żeby w ogóle zmienić, żeby MoMA jakoś poznać do końca, to w ogóle niemożliwe. Ja już straciłam taką ambicję i idę do tych sal, gdzie są moi ulubieni malarze i oglądam to i tak wychodzę z tego muzeum zawsze półżywa, ale bardzo szczęśliwa. Tutaj, jeśli chodzi o Polskę, to o polskich malarzy, to przyjaźniłam się z Jankiem Lewensteinem, którego odwiedzaliśmy w jego pracowni wtedy, kiedy nie spał albo nie miał zapoju, ale zdarzało się to często. I byliśmy tam bardzo dumni z tego, że on nie zawsze lubił pokazywać swoje obrazy, a kiedy przychodziliśmy, wyciągał te obrazy, pokazywał, chciał rozmawiać. Wspaniała postać. Była kiedyś rozmowę z Herlingiem Grudzińskim w Warszawie. To naprawdę była rozmowa fantastyczna. Przy czym nie wiem, czy Lebenstein nie był górą, chociaż to nie były zawody pływackie. Ale po prostu oboje mówili o sztuce w sposób tak świetny i tak oryginalny, że bardzo żałuję, że niestety u nas nie wszystko się zapisuje. A taką rzecz to naprawdę jest historyczny dokument. To już obu ich już nie ma. No potem z moich takich malarzy bliższych, których znałam, to jest Nacht Samborski. To jest malarz, jeden z moich ulubionych współczesnych malarzy. Bardzo podziwiam jego taki skromny wybór, bo on jakoś nie rzuca się na wielkie tematy, tylko to są albo portrety, albo też postaci kobiet, mężczyzn. Portrety, w których nawet potrafił zrobić, jest taki jeden portret męski, gdzie jest ubranie, właściwie jest ubrany jakby mężczyzna w ubraniu takim oficjalnym, w marynarce, ale twarz ma zupełnie, to jest biała plama z dwoma oczkami. To jest wszystko, co jest. To jednak jest odwaga, bo niewątpliwie on coś przez to chciał powiedzieć, prawda, że jak to jest w stosunku do formy i do prawdziwego życia. No cóż, z malarzy to ja się nie ośmielam nawet wypowiadać, bo tak wiele rzeczy w malarstwie lubię. Zaczęłam oczywiście od czegoś najłatwiejszego w młodości, to znaczy od impresjonizmu. Impresjonizm jest łatwy w odbiorze i bardzo ujmujący kolorystycznie. Tak. Potem, kiedy zaczęłam pisać książkę o Apolinerzy, zapoznałam się lepiej z malarstwem tego okresu, ponieważ on był związany z kubizmem. Napisał taki tomik, nazywa się Kubiści, ale dużo przedtem się zaprzyjaźnił z Picassem, to była bliska przyjaźń także. I w ogóle było mi tak zawsze dziwnie, nawet jak na Picassa patrzyłam, jak to się dzieje, że przecież jak to z czasem się dzieje różnie, że Apollinaire był jego przyjacielem. Picasso żyje, jest już tam bliski do takiej głębokiej starości, ale tamten byłby w podobnym wieku, gdyby nie umarł na tą przeklętą Hiszpankę, która wtedy położyła pokotem znaczną część Europy. Zawsze gdzieś w czasie każdego wyjazdu zawsze sobie coś tam zdobędę. Na przykład w czasie ostatniego pobytu w Wenecji, to było 2 lata temu, kiedy wyjechałam w porze bardzo dobrej, bo jesiennej, późno jesiennej, już tak przy przymrozkach,
Czyli turystów było naprawdę niewielu, nie był to okres turystyczny, czyli można było i chodzić po Wenecji swobodnie, i także chodzić do muzeów i kościołów bez żadnych ogonków. I to pamiętam, że wtedy po drugiej stronie Zatoki Napolitańskiej, wtedy w jednym z kościołów znalazłam cały zbiór fantastyczny Tintoretta. I muszę powiedzieć, że się zakochałam w tym malarzu i nie mogłam wyjść stamtąd, bo tam było absolutnie wszędzie Tintoretto, tylko Tintoretto, na ścianach i w górze i wszystkie tematy biblijne. On miał jakąś niesłychaną łatwość malowania, to widać. Poza tym ma sporo takich obrazów, no tam tego nie było widać, ale takich obrazów, których on jakby nie wykańcza. Ja uwielbiam taką sztukę w ogóle, która jest taka nie do końca zrobiona, ale daje możliwości jakiegoś wzruszenia i piękna. Więc właśnie to jest Tintoretto, to jest ostatnie.